Witam ponownie. W odcinku dzisiejszym, dzięki magicznej mocy z kosmosu, postaram się Wam pokazać i przekonać Was do tego, żeby ćwiczyć sejfy, żeby ich używać. A pomoże mi w tym gość specjalny. Zapraszam! Konrad, jesteś światowej klasy pulistą. Powiedz mi, jak sejf ważny jest w pulu? Dla profesjonalistów sejf jest niezwykle ważny. Od pewnego poziomu nie liczy się tylko wbijanie bil, ponieważ to już jest opanowane bardzo dobrze, lecz również zagrywanie odstawnych. Często, gęsto dzięki temu się wygrywa mecze. Również wśród amatorów potrafi rozbudzić to wyobraźnię, widzenie kątów, zachowanie białej, zachowanie bili, którą się odstawia. Więc myślę, że jest to bardzo przydatna umiejętność. Jesteś zawodnikiem, który raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie namiętnie grywa w snookera. Powiedz, co snooker Ci daje? To prawda, gram regularnie w snookera, który poprawia moją celność, prowadzenie kija, ale przede wszystkim udoskonalam swoją grę taktyczną odstawnych. Dlatego dzisiaj wspólnie poćwiczymy sejfa i pokażemy Wam parę fajnych ćwiczeń. W pierwszym ćwiczeniu ustawiamy dwie czerwone, pierwszą na punkcie różowej, a drugą styczną, skierowaną bardzo blisko kieszeni, ale nie wpadającą do niej. Białą ustawiamy między brązową a bilą żółtą i naszym celem jest zagranie tak bili czerwonej, żeby po odbiciu od bandy przed kieszenią wylądowała jak najbliżej bandy. Tutaj mamy ustawione dwie czerwone po to, żeby ona wylądowała dokładnie w tej strefie. Jeżeli biała wyląduje nam między niebieską, czyli w górnej części stołu, mamy 2 punkty na minusie. Jeżeli wyląduje w strefie między niebieską a małymi kolorami, mamy -1 punkt. Jeżeli białą zatrzymamy w tej strefie, mamy 0 punktów, natomiast 1 punkt mamy tylko wtedy, kiedy biała wyląduje nam bardzo blisko bandy, tak naprawdę na 2 średnice odległości od górnej bandy. W pierwszym zagraniu naszym celem jest zaliczenie strefy, czyli biała musi przelecieć między żółtą a bandą. Jeżeli nam się to uda, drugie zagranie między brązową a żółtą, następnie między brązową a zieloną i ostatnie zagranie między zieloną a bandą. I w tych pierwszych 3 strefach gramy w ogóle bez side'ów, czyli nie używamy kredy. Tu natomiast musimy użyć side'u i zaraz właśnie Wam to zademonstrujemy, jak to należy wykonać. Proszę bardzo. Pierwsze zagranie. Zagranie za cienko, biała nie odbiła się przed, tylko za kieszenią i wylądowała w tym miejscu. Mamy 0 punktów. Jeszcze raz. Teraz perfekcyjna siła i 1 punkt. Rewelacyjnie. Drugą strefę poprosimy. Pamiętajcie, nie używamy tutaj kredy ani side'ów. Za mocno. Perfekcyjnie. Tor bili przepiękny, minimalnie za lekko. W ostatnim odcinku mówiliśmy o prowadzeniu statystyk na ćwiczeniach, więc jeżeli tutaj z każdego punktu wykonacie sobie po 10 zagrań, będziecie zapisywać, ile osiągnęliście punktów i w ten sposób będziecie znowu monitorować swój progres. Oczywiście, moi drodzy, bardzo ważne jest, a tak naprawdę ważniejsze jest kontrolowanie bil czerwonych, ale w pierwszym etapie uczymy się tylko i wyłącznie panowania nad białą po to, żeby w kolejnym etapie skupić się na bilach czerwonych. I teraz ostatnia strefa. Używamy prawego side'u i w tym zagraniu Konrad dostaje -1. To samo ćwiczenie robimy w lustrzanym odbiciu, czyli przekładamy białą między zieloną a brązową
i wykonujemy taką samą ilość powtórzeń. I znowu gradacja trudności ćwiczenia. Jeżeli na początku uczymy się, wykonujemy to z tego punktu, jak jestem troszeczkę lepszym zawodnikiem, robię to z tego miejsca, a jeżeli jestem zawodnikiem pokroju Konrada, to gram tą bilę na średnicę bili od bandy lub styczną. Proszę bardzo. Drugie ćwiczenie. Ustawiamy bile czerwone na odległość jednej średnicy od bandy. Pierwszą na wysokości różowej, drugą między niebieską a różową i trzecią troszeczkę poniżej bili czarnej. Celem naszym jest zagranie bili białej najpierw zagrywając tą bilę, żeby biała odbiła się od górnej bandy i wróciła za pole bazy. Oczywiście na pewnym poziomie znowu możemy sobie dodać element, żeby postawić białą jak najbliżej bandy. I naszym celem jest zagranie dobrego sejfa, ponieważ w tym momencie czerwona po odbiciu od bandy będzie leciała pod drugą bandę lub zatrzyma się w secie czerwonych, a białą odeślemy na dół stołu. Proszę, próbujemy. Po udanych paru zagraniach ta czerwona znika i teraz naszym celem jest znowu odstawna od tej czerwonej, tak, żeby białą posłać znowu na dół stołu, natomiast żeby czerwona najlepiej odbiła się od długiej prawej bandy i wylądowała pod górną bandą w pozycji bezpiecznej, a biała wylądowała na dolnej bandzie. Natomiast z tego miejsca może być ciężko nam zagrać, ponieważ jest inny kąt. Proszę, zagraj. I zobaczycie, że będzie za małe przekazanie bili czerwonej energii i ona tylko i wyłącznie może wylądować na środku stołu, ale zobaczcie, jak czerwona wraca. Więc w tym wypadku należy zmienić kąt do tego ćwiczenia i zagrywać między brązową a bilą żółtą. I chodzi znowu tutaj, że można wrócić do tego odcinka, o którym mówiłem, o shot selection, gdzie właśnie jeżeli mamy pewny wachlarz zagrań, to wiemy, który strzał jest odpowiedni, żeby nie wystawić gry przeciwnikowi, tylko wybrać najlepsze rozwiązanie. W ten sposób po paru dobrych zagraniach ta bila znika. I teraz tutaj tak naprawdę ta bila uświadamia nam, że bile stojące bardzo blisko kieszeni są bardzo bilami ciężkimi do odstawienia się. I teraz jeżeli będziemy próbować właśnie w ten sposób się odstawić, to może to grozić zbiciem. Zobaczcie, było bardzo blisko zbicia się i te odstawne są bardzo ryzykowne. Dlatego trzeba znaleźć inny sposób odstawienia się i tutaj możemy zagrać w ten sposób, że czerwoną wyślemy na dolną część stołu, a białą zostawimy przy górnej bandzie. Zobaczcie, jak problematyczna może być tak usytuowana czerwona, więc czasem odstawna, najprostsza, może się okazać najskuteczniejszą. I wystarczy tutaj tylko od górnej bandy dotoczyć na przetrwanie, bo czasem, jeżeli chcemy zagrać za dobrze, przedobrzymy i wystawimy grę przeciwnikowi. I to są właśnie te szachy snookerowe, które kocham i uwielbiam. Moi drodzy, podsumowując, pamiętajcie o tym, że
Ćwiczymy cały czas technikę, dopieszczamy ją. Dlaczego? Bo jeżeli będziecie dawać permanentnie lewy albo prawy side, to będziecie mieli utrudnione ćwiczenia odstawne, bo z jednej strony będziecie grali za cienko, z drugiej za grubo, ponieważ bila będzie skręcała na tych odległościach i będziecie mieli problem z odstawnymi. Druga, wykonujemy zawsze taką samą ilość powtórzeń z lewej, jak i z prawej strony, czyli lustrzane odbicia. Nie możemy trenować tylko tej samej strony. I po trzecie, zobaczcie, jak ważny jest trening odstawnych. Musimy naprawdę przykładać się i poświęcać w tygodniu minimum 30% na trenowanie odstawnych, bo jest to fundament do tego, żeby nie zostawiać gry przeciwnikowi. Dlatego jeżeli już dorośliście do tego, żeby wprowadzić monitoring treningu i będziecie za każde zagranie przy odstawnych również dawać sobie właśnie -2, -1, 1 lub 0 za odpowiednie zagranie udane lub nieudane, to znowu będziecie mogli zobaczyć, czy jest progres i w jakim jesteście miejscu, jeżeli chodzi o grę waszą bezpieczną, a to gwarantuję wam, przełoży się wszystko na mecze towarzyskie, turniejowe i na polepszenie umiejętności, jeżeli chodzi o snookera. Dlatego już zapraszam was na następny odcinek i na pewno będzie też ciekawy gość.